Cześć, jestem Witek i miło mi widzieć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem historię, którą większość z Was pewnie już słyszała, zwłaszcza jeżeli śledzicie mnie na Instagramie i śledziliście mnie na Instagramie podczas mojej wycieczki do Nepalu w maju zeszłego roku. Jest to jedna z moich ulubionych historii, dlatego najczęściej od niej zaczynam, najczęściej ją opowiadam, ale nie nudzi się, może odrobinkę poprzednieje, może przyzwyczaja się człowiek już pomału do tego, że to faktycznie miało miejsce, ale prawda jest taka, że to jest nadal wysoki poziom abstrakcji dla zdecydowanej większości i nic dziwnego, dlatego o tym dzisiaj właśnie opowiem. Chodzi mianowicie o to, jak do tego doszło, że latałem sobie helikopterem po Himalajach. Zacznijmy od tego, co ja tam w ogóle robiłem. Trekking po obszarze chronionym Annapurny był elementem mojej dwutygodniowej wycieczki do Nepalu. Miał trwać w zamierzeniu tam powiedzmy 4 do 5 dni, w zależności od tego, jak bardzo by mi się spodobało na trasie. Punhill Trek to jest, no powiedzmy sobie szczerze, to jest raczej tam dla emerytów, tak? Już tutaj wisienką na torcie jest Punhill, który leży na wysokości trochę powyżej 3200 metrów nad poziomem morza. Trasy, które w mapach są oznaczone jako coś, co należy pokonywać cały dzień, osoba o mojej kondycji fizycznej, czyli mówmy się mocno średniej, przechodzi w, nie wiem, tam 3,5 czy 4 godziny, zatrzymując się, żeby popatrzeć na widoczki i ponagrywać, więc no nie jest to, na co stać Himalaje i to, z czego Himalaje słyną. Niemniej jednak wystarczyło to, żeby mnie pokonać, aczkolwiek to nie sam trek mnie pokonał, nie sam ten szlak, tylko swego rodzaju choroba, która w Nepalu, jak się okazuje, jest dosyć typowa dla turystów z zagranicy. Pierwsze 2 dni w Katmandu było jeszcze wszystko dobrze. Natomiast w nocy przed przejazdem na początek szlaku i przed pierwszym odcinkiem, no, że tak powiem, nie spałem, nie było tak, że całą noc spałem od początku do końca, ponieważ musiałem odwiedzać pomieszczenie przylegające do mojej sypialni. Na szczęście w dormie byłem sam, więc nie musiałem się nikim przejmować. Może to nie jest śmieszne, to jest straszne w sumie. No ale jeżeli się ma takiego ojca jak mój, to wie się, że na takie sytuacje zabiera się poza butami trekkingowymi, które akurat nie zawsze okazują się potrzebne, to jeszcze zabiera się węgiel, który akurat bywa, że się przydaje, no więc zażyłem pastylkę, szedłem cały dzień i było dobrze. Poszedłem spać w uroczej miejscowości Ullery na trasie, ostatnim miejscu, do którego dojeżdżały samochody, na wysokości bodajże 1700 metrów nad poziomem morza, 800, coś takiego. Spędziłem tam niezbyt przyjemny wieczór, bardzo długą noc, no bo w sumie robi się dosyć szybko ciemno, tam okolice Równiku, więc mniej więcej o godzinie 19 tam już jest kompletny mrok. Akurat do mojego pokoju średnio docierał internet, no więc co miałem robić? Poszłem o tej 19 spać, wstałem o 5 rano, czyli jakby nie patrzeć po 10 pełnych godzinach snu i po ponownie niezbyt przyjemnym poranku zażyłem tam chyba ze 2 węgle tym razem i wyszedłem na trasę o godzinie 7 punktualnie. Do miejscowości Gore Pani, położonej już 1000 metrów wyżej nad poziomem morza, doszedłem koło godziny 10:30, czyli no sami widzicie, 3,5 godzinki, przewyższenie 1000 metrów, tak? O czym my tu mówimy. Niemniej jednak było to już 1000 metrów wyżej niż ostatnie miejsce, do którego dojeżdżały samochody i to tylko takie, powiedzmy sobie, już dosyć wytrzymałe, jakieś tam Toyotki i inne pick-upy. No i trasa do Pokhary stamtąd na pewno nie była krótka, bo trzeba było przejechać to co autobus, czyli przynajmniej 2 godziny do tego początku szlaku, plus to co się przeszło do Ullery. Trzeba to jechać mocno naokoło, dlatego że do Ullery prowadzi kilka tysięcy schodów, którymi oczywiście samochód nie przejedzie, więc nie zdziwiłbym się, jeżeli samochód nie jedzie wcale krócej niż idzie człowiek, zwłaszcza, że no ta trasa tam wyboista, tak, nie rozpędzisz się. No więc zostawiłem już cywilizację trochę za sobą. Zabawa na Punhill polega na tym, że śpi się w Gore Pani, około 2700 metrów nad poziomem morza, wstaje się o 4 rano i pokonuje się 45-minutowy, powiedzmy, że to tam około godziny, dla mnie tam 45-minutowy. I nie mówię, że mam taką kondycję fizyczną, po prostu to jest mierzone naprawdę pod każdego, tak, żeby naprawdę każdy mógł przejść. I idzie się na Punhill, to jest 3200 metrów nad poziomem morza, na wschód słońca, który tam powiedzmy przed godziną 5 następuje. Tak więc od godziny 10:30 do wieczora już nie miałem co robić. Wszedłem sobie na ten Punhill tam w międzyczasie w ciągu dnia, nie na wschód słońca. I kiedy wróciłem do pensjonatu około godziny powiedzmy 13:00, nie wiedziałem już za bardzo co robić, poszedłem spać.
Czułem się tak średnio, faktycznie przespałem do wieczora. Wstałem wieczorem, pochorowałem troszeczkę i poszedłem spać. Jezus, co to była za noc? To było coś strasznego. Zostawiłem sobie uchylone okno i najpierw wiało i padało. Około godziny 14 zaczynało bowiem padać i padało już mniej więcej, no właśnie tak do, powiedzmy tam sobie, po północy. No i po północy się uspokajało. Także w momencie, kiedy zasypiałem, szalała wichura i był deszcz, miałem uchylone okienko, na tyle można sobie było pozwolić przy tej wytrzymałości okien i było tam strasznie zimno. Ja spałem w pokoju, gdzie były 2 łóżka, oba posłane, więc za każdym razem, kiedy się przebudzałem, a było to mniej więcej co jakieś, nie non-stop, 10-15 minut, patrzyłem łakomie na te kołdry na drugim łóżku. Ale było mi tak zimno, że nawet dosłownie jak tylko po prostu palcem ruszyłem pod kołdrą, to już czułem powierzchnię tej kołdry, że tak jakby, że jest zimna i już mnie całego dreszcze przychodziło od tego, że tylko ruszyłem palcem, więc wyjście na łóżko obok po kołdrę to był dla mnie jakiś tam w ogóle niewyobrażalny wysiłek. No ale za którymś razem stwierdziłem, że tak nie może być. Muszę iść po tę kołdrę, bo po prostu nie wytrzymam, mam taką gorączkę, jest mi tak strasznie zimno, że muszę iść po tę kołdrę. No i zagryzłem zęby, wstałem, poszedłem, wziąłem tę kołdrę, przykryłem się. W tym momencie mniej więcej przestało padać i zrobiło się ogólnie rzecz biorąc gorąco. I było mi tak jakby połączenie gorąca z zimnem. W ten sposób przechodziłem tę chorobę, że tak jakby dalej mi było zimno, ale było mi na tyle gorąco, że nie mogłem wyleżeć pod tą kołdrą i po prostu non-stop się budziłem przez to, że się tak gotowałem od tego gorąca, w którym leżałem. I wtedy przekładałem trochę kołdrę, żeby mieć tym tak jakby zimniejszą powierzchnię. I od tego zimna przechodziły mnie dreszcze i zaraz potem znowu byłem nagrzany jak w piecu, więc no makabra. I wstałem o tej 4, poszedłem na ten Punhill faktycznie. Zresztą nie wiem, czy to był dobry pomysł, dlatego że w międzyczasie już tak jakby zaczynałem coraz mniej pić, bo zaobserwowałem, że każde wypicie czegokolwiek wiąże się z koniecznością wiadomo. Natomiast no, trzeba było pić idąc po tych górach, bo już mi aż było tam po prostu sucho w gardle i sucho w ustach. No więc na całe szczęście, kiedy doszedłem do góry, okazało się, że był tam sklepik, taki otwierany o 5 rano dla turystów, tam z wodą za $1, pół litra wody za $1 i kolą za chyba, nie wiem, $5, czy tam 4. No i wypiłem tej wody dosłownie łyka czy 2, bo wiedziałem, czym to się może skończyć, a jeszcze było przed wschodem słońca. No i niestety skończyło się tak, jak się spodziewałem, czyli do tego stopnia objawy były poważne, więc musiałem tam udać się do jakiejś takiej chatki, która była tam sklejona na tego typu okoliczności i myślałem sobie, jakie to będzie zabawne i symptomatyczne, jeżeli przesiedzę w tej chatce, czy tam przekucam faktycznie moment wschodu słońca. Okazało się, że byłem pesymistą, że jeszcze zdążyłem na wschód słońca. Niemniej jednak po wschodzie słońca nie było tam już za bardzo sensu siedzieć, dlatego że no źle się czułem, tak? Źle się czułem po prostu, dlatego zszedłem sobie jak najszybciej, położyłem się do łóżka, spałem do rana. I stwierdziłem, że ja w ten sposób nie mogę iść dalej, tak? Mój plecak nawet wtedy, kiedy jeszcze się dobrze czułem pierwszego dnia, wydawał mi się trochę za ciężki. A teraz, kiedy praktycznie nic nie jadłem i nic nie piłem, tym bardziej kiedy nic nie piłem, nie powinienem w zasadzie chodzić. Najpierw zapytałem, czy do tego miejsca dojeżdżają samochody, żeby sobie po prostu zjechać z tego szlaku, ale okazało się, że nie dojeżdżają i że ostatnie miejsce, do którego dojeżdżają, minąłem już Bulery i zostawiłem za sobą 3,5 godziny marszu i 1000 metrów przewyższenia. No więc zacząłem się zastanawiać, jakie mam inne opcje. Mogę tam przesiedzieć, przeczekać tę chorobę, ale jaka jest w sumie gwarancja, że ją przeczekam? Zwłaszcza, że jest 3. czy 4. dzień, jest tylko coraz gorzej. I wtedy mnie olśniło. 2 tygodnie wcześniej mój znajomy, niejaki Paweł, pozdrawiam Pawła, być może ogląda, a również był na treku w Nepalu, gdzie indziej, w dużo bardziej odległym miejscu, gdzie diabeł zdecydowanie mówi dobranoc, i skręcił tam sobie kostkę. No i z racji tego, że nie było mowy, żeby ze skręconą kostką stamtąd schodził, skontaktował się ze swoim ubezpieczycielem, nie wiem jak mu się to udało, i przyleciał po niego helikopter. Po godzinnym locie znalazł się w międzynarodowym szpitalu dla takich właśnie turystów łamak, jak on i ja. Tutaj nie obrażam Ciebie, Paweł, tylko myślę zdecydowanie o sobie samym. I tam się nim zajęłem. W moim przypadku zastanawiałem się, jak bardzo jest to powód, żeby faktycznie wysyłać po mnie helikopter i dawać mnie do szpitala, zwłaszcza na koszt ubezpieczalni, ale istnieje złota zasada, spytać zawsze można. No więc najpierw starałem się za pomocą telefonu, który był zainstalowany w moim schronisku, skontaktować z jakimś tam lokalnym zapewniaczem helikopterów, który z kolei poprosił mnie o numer polisy i zapowiedział, że będzie się kontaktował z moim ubezpieczycielem.
Z racji tego, że to tak średnio szło, zresztą na tym telefonie nie było kompletnie nic słychać, to połączenie było tak przerywające, tak trzeszczące, że trzeba było naprawdę słuchać z ogromnym skupieniu. Napisałem po prostu maila w godzinach, kiedy było Wi-Fi, a Wi-Fi było wtedy, kiedy był prąd, czyli jakieś tam 2 czy 3 godziny dziennie. W tych godzinach właśnie napisałem maila do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odpisał ze zrozumieniem, poprosił mnie o potwierdzenie lokalizacji i zapewnił mnie, że w tej sytuacji skierują mnie do szpitala, a z Gorepani odbierze mnie helikopter. Ten przelot trzeba było jeszcze potem przełożyć, ze względu na to, że tak jak mówiłem, po południu zawsze robiła się fatalna pogoda, więc nie było mowy. No i kolejnego dnia rano zabawnych rzeczy to zabrał się ze mną właściciel pensjonatu, w którym spędziłem 2 poprzednie noce w Gorepani, dlatego że stwierdził, że no, skoro jest helikopter, to sobie podleci do miasta wymienić szybkę w telefonie. Pytałem go, czy pierwszy raz leci helikopterem, okazało się, że oczywiście nie pierwszy raz leci helikopterem, nawet nie pierwszy raz wzywają helikopter po kogoś, kto zachorował czy poczuł się źle w jego pensjonacie i on się tak po prostu za każdym razem na gapę zabije. Cały ten przelot trwał 10 minut. Tyle leciałem to, co przejechałem autobusem 2 godziny, a potem przeszedłem pieszo godzin chyba w sumie 7 czy 8. Czy warto było zamienić resztę tej trasy, której nie przebyłem, oraz potem 3 dni mojego życia w szpitalu spędzone na 10-minutowy lot helikopterem? Nie za bardzo. Ale co mi szkodzi dobrze to wspominać, skoro tak się musiało po prostu stać i tak się wydarzyło. Z ciekawostek to, jak być może zauważyliście w nagraniach, helikopteru nie prowadził Nepalczyk, tylko prowadził go ktoś, że się tak wyrażę, rasy kaukaskiej, zresztą koloru włosów rudego. Natomiast to, co mnie jeszcze bardziej zaintrygowało, to to, że poza nim i właścicielem pensjonatu, w którym mieszkałem, leciał jeszcze jeden turysta, który cały ten przelot nagrywał na GoPro. Więc w sumie bardzo zabawnie, że Nepalczycy sprzedali ten lot 2 razy, jeszcze jedna osoba zabrała się na gapę. Zwłaszcza, że z racji tego, że ten lot sprzedali pewnie jako transport medyczny, to już na samym mnie zarobili pewnie ładnych kilkaset dolarów, jeżeli nie kilka tysięcy. Wolę nawet nie wiedzieć, mój ubezpieczyciel nie dosłał mi potem kosztorysu, zresztą po co mi ten kosztorys? Jakie z tego płyną wnioski? No cóż, kilka. Po pierwsze, ubezpieczenie zawsze warto mieć, bo w sumie byłaby trochę lipa, gdybym był skazany na czekanie, aż wydobrzeje, żeby zejść, dlatego że pomimo tego, że leczyli mnie w szpitalu, to jednak to te 3 czy 4 dni zajęło i nawet potem w sumie nie byłem jeszcze w pełni wyleczony, brałem jakieś tam leki, miałem uważać, co jem, czego nie jem, więc dobrze jest się ubezpieczyć, żeby potem nie musieć pokrywać jakichś chorych rachunku. Powtórę, jak śmiesznie zorganizowana jest gospodarka. Gdyby mi mój ubezpieczyciel zaproponował: słuchaj Witek, masz tu 500 do kieszeni, ale masz zejść sam, to pewnie bym to wziął. No 500, tak mam 23 lata, wtedy dla mnie jest kupa pieniędzy dalej, tak? Natomiast no, oczywiście w ten sposób nie da się i nigdy pewnie nie będzie się dało tego zrobić, bo nie taki jest cel tych ubezpieczeń. Także mój ubezpieczyciel musiał wydać te kilka tysięcy tam złotych czy dolarów, pewnie nie wiem, po to, żeby się mną zaopiekować. A sam przelot helikopterem wspominam bardzo przyjemnie. No cóż, to by chyba było na tyle. Dzięki, że wytrwaliście do tego momentu. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli tego typu historyjki Wam się podobają. Z Nepalu zostało mi jeszcze kilka.
No a potem będziemy jechali po kolei wszystkie inne wycieczki, łącznie z tymi, które odbędą się w przyszłości, między innymi z jedną, którą mam zaplanowaną na listopad i naprawdę trzymam kciuki za to, żeby się odbyła, bo w sumie ten kraj teraz zbiera dosyć solidne baty od pewnego zjawiska, o którym pewnie słyszeliście, ale nie chcę o nim wspominać, bo YouTube niezbyt przychylnie reaguje. Jeżeli podobało Wam się wideo, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, no i widzimy się w następnym. Cześć!